W odróżnieniu od danych wsadowych, które pobieramy i przetwarzamy w określonych odstępach czasu, co 24 godziny, co godzinę, dane strumieniowe napływają stałym strumieniem i w taki też sposób stały powinny być pobierane i przetwarzane. Stream processing to przetwarzanie danych w ruchu w czasie rzeczywistym, real time, albo niemal czasie rzeczywistym, near real time. W ramach tej prezentacji pokażę, w jaki sposób pobierać do Fabrika dane strumieniowe, przetwarzać i zapisywać do określonych miejsc docelowych, a także budować na ich podstawie zapytania, które mogą być bazą dla raportów. Zanim przejdę do demonstracji, w ramach której przedstawię niemal każdy z elementów, które używamy w Fabriku do przetwarzania danych strumieniowych, zaprezentuję je na obrazku tak, abyśmy z góry wiedzieli, jak ta układanka będzie wyglądać, czego możemy oczekiwać, za co odpowiadają poszczególne elementy. Pierwszym elementem, z którym będziemy pracować i który chciałbym przedstawić, to Event Stream. To taki lejek, do którego spływają dane strumieniowe. Łączy się z wymienionymi wcześniej danymi strumieniowymi, może dokonywać pewnych transformacji, agregacji i kieruje do miejsc docelowych, zazwyczaj do bazy Custo Query Language, KQL. Co istotne, tak jak wspomniałem, to wszystko bez pisania linijki kodu. Podejście no-code. Event House to w uproszczeniu miejsce składowania danych strumieniowych. Olbrzymia biblioteka, do której dane napływają bezustannie i są zapisywane w jednej z baz KQL. KQL Database to po prostu baza Custo Query Language. Mamy zatem miejsce do przechowywania, porządkowania, konstruowania zapytań w tym języku. KQL Query Set, czyli zestaw zapytań KQL, miejsce, w którym możemy zapisywać całe skrypty, żeby potem korzystać z nich w przyszłości na potrzeby analiz czy budowy raportów. W ramach tego filmu wyjaśnię, jak budować zapytania w języku Custo Query Language. Znajomość KQL będzie bowiem znacznie bardziej przydatna niż tylko na potrzeby pracy z Real-Time Analytics w Fabric. Dzięki niej skorzystasz z Azure Data Explorer, sprawdzisz logi zapisane w Log Analytics itd. Real-Time Dashboard to pulpit kontrolny, w ramach którego za pomocą kafelków uporządkowane na poszczególnych stronach zaprezentujemy to, co najważniejsze w naszych danych strumieniowych. Każdy taki kafelek będzie miał przyporządkowane zapytanie KQL i graficznie przedstawiał wyniki. Te wyniki to może być tabela czy jeden z wielu rodzajów wykresów. Real-Time Hub to katalog danych strumieniowych. Z kolei Reflex coś w rodzaju triggera, który w odpowiedzi na określone okoliczności, warunki, na przykład napotkanie w jednej z kolumn wartości większej niż albo mniejszej niż, to mogą być znacznie bardziej złożone warunki, będzie wykonywał pewną akcję. Może nią być wysłanie maila, wysłanie wiadomości na Teamsy, czy uruchomienie jednego z obiektów Fabric, na przykład pipeline'a, w wyniku wystąpienia tych okoliczności, tego warunku. Reflex to obiekty w mechanizmie Data Activator, który znajdziemy w Fabric. Co istotne, obiekty te mogą monitorować zarówno bezpośrednio dane strumieniowe, dane, które trafiają do Event Streama, jak i już te zapisane w bazach KQL, czyli w Event House, na podstawie zapytań KQL. Ostatnim elementem tej układanki będzie oczywiście Power BI, w ramach którego możemy tworzyć raporty bazujące na danych strumieniowych, a więc bazujące na zapytaniach KQL. Skoro wiemy już, czego możemy się spodziewać, przejdźmy do demonstracji, w ramach której zaprezentuję kolejno te elementy. Pierwszym z nich będzie Event Stream, w którym odwołamy się do danych strumieniowych. Wybrałem jako moje aktualne Experience Real-Time Analytics, tak więc na stronie głównej w rekomendowanych obiektach znajdziemy opisane przeze mnie przed chwilą elementy. Wybieram z tej listy Event Stream, nazwę go Bikes Event Stream. Bo skorzystamy z przykładowego strumienia danych z wypożyczalni rowerów miejskich. Dodaję więc nowe źródło bazujące na przykładach. Mamy do wyboru 3. Interesuje mnie Bicycles. Nazwa tego źródła to będzie Bicycles Sample.
i otrzymujemy obszar roboczy Event Streama, w którym widoczne są wyraźnie źródła i miejsce docelowe. Na tej górnej belce znajdują się odpowiednie opcje pozwalające na dodanie kolejnych źródeł, dodanie pewnych transformacji, które umożliwiają już wstępną agregację na etapie pobierania tych danych, a także zmiany w zakresie typów danych czy określenia tych typów danych. Tą część pominę w tej demonstracji. No i oczywiście miejsca docelowe. Jak widać, tym miejscem docelowym może być poza typowym Event House'em, czyli bazą KQL, również Lakehouse. Możemy też odwoływać się do wspomnianego wcześniej aktywatora, który będzie na bieżąco monitorował napływające dane strumieniowe i reagował w razie potrzeby. Pomimo że nie wybrałem jeszcze żadnego miejsca docelowego, jeśli zaznaczymy sobie Bicycle Sample, poniżej widzimy podgląd danych, które napływają. Możemy odświeżać tą listę. Jak widać, te dane przykładowe to nie statyczne dane, ale symulacja strumienia generowanych danych. Tu widzimy poszczególne okna, zresztą będziemy to widzieli jeszcze lepiej, monitorując wzrost zapisanych danych w bazie. Zakres tych danych to identyfikator punktu wypożyczenia roweru, ulica, jaka to okolica, szerokość i długość geograficzna, liczba rowerów dostępnych w tym punkcie i liczba wolnych stanowisk. Dane będą przesłane do Event House, a więc przejdę teraz do tworzenia nowego elementu. Ze strony domowej wybieram Event House. Nazwa BicyclesDB. Wraz z Event House została utworzona pierwsza baza KQL BicyclesDB. W ramach tej bazy dostępny jest też pierwszy KQL Query Set, BicyclesDB Query Set. To tutaj będziemy wpisywać zapytania. Na razie widzimy szablon kilku przykładowych zapytań. Jak widać w języku KQL nie używamy słowa kluczowego select, po prostu podajemy nazwę tabeli, a dalej określamy, jakie operatory, funkcje mają być zastosowane w ramach zapytania. Dodam jeszcze jedną bazę KQL, tylko i wyłącznie dla przykładu, SecondDB. Jeśli chcemy, żeby dane w tej bazie, tabele były widoczne w ramach OneLake'a, musimy zaznaczyć odpowiednią opcję w tym panelu po prawej stronie, Availability On. Ta opcja zostanie włączona dla wszystkich nowo dodanych tabel. W tym momencie jeszcze nie mam żadnej tabeli. Jak widać, w tym momencie ta operacja kończy się błędem. Włączenie opcji dostępności tabel w OneLake udało się dla tej pierwszej utworzonej bazy. Spróbuję jeszcze raz ponowić tę operację dla bazy SecondDB. I jak widać, tutaj też już się udało. Dzięki włączonej dostępności w OneLake'u będziemy się mogli odwoływać do danych strumieniowych zapisanych w Event House'ie w takich elementach jak raporty Power BI, ale także Warehouse, Lakehouse czy w notebookach. Jeśli przejdę teraz do OneLake Data Hub, do konkretnego workspace'a, tak żeby odfiltrować elementy dostępne w tym workspace'ie, to jak widać w ramach OneLake Data Hub widoczny jest zarówno BicyclesDB, jak i SecondDB. Skoro już mamy przygotowane miejsce docelowe na dane, mogę wrócić do Bike Event Stream. Jak widać, przez to, że nie zapisałem tego obiektu, muszę wskazać źródło jeszcze raz. To jest ten widok co wcześniej, tyle że przechodzę do wskazania miejsca docelowego, którym będzie Event House. Wybieramy tryb Direct. Nie chcemy
dodawać żadnego procesowania tych danych, zanim zostaną zapisane. Zwracam uwagę, że ta opcja nie może być zmieniona po opublikowaniu event streama. Nazwa miejsca docelowego, KQL, obszar roboczy, kursy SQL, Event House, właśnie utworzony BicyclesDB, baza danych o tej samej nazwie. Zapisuję zmiany, a następnie publikuję zmiany. To jeszcze nie wszystko, ponieważ nie określiłem nazwy tabeli, do której ten strumień danych ma być zapisywany. Przechodzę więc do konfiguracji i definiuję nową tabelę o nazwie BikePoint Status. Przechodzę dalej. Struktura tabeli została określona na podstawie danych wejściowych. Mogę podejrzeć polecenie do utworzenia tej tabeli. Mogę też dokonać graficznej modyfikacji poszczególnych kolumn i typów danych. Kończę pracę kreatora, aby zapisać nową tabelę. Wszystko zakończyło się sukcesem. Zamykam więc kreator. Połączenie z KQL Database jest już aktywne. Po kilku sekundach dane są odświeżone. Możemy podejrzeć. Skoro tak, sprawdźmy, jak zmieniła się zawartość Event House o nazwie BicyclesDB. Jest tutaj widoczna tabela BikePoint Status, a jeszcze wcześniej, mając zaznaczoną bazę danych, możemy monitorować ilość danych, które trafiły do tej bazy. Możemy to przeglądać na podstawie wykresu, dodawać kolejne analizy albo przejść do tabeli BikePoint Status i tutaj zobaczymy szczegółowe informacje dotyczące tej tabeli. A teraz przejdźmy do BicyclesDB Query Set, w ramach którego wykonamy kilka zapytań do nowej tabeli. Możemy go otworzyć też bezpośrednio, przechodząc do Workspace'a. W przestrzeni roboczej znajdziemy Event House i podrzędne elementy, dwie bazy wraz z zestawem zapytań. Podmienię dostępne tutaj zapytania, szablon tych zapytań moim przykładem. Skrypt oczywiście dostępny jest w materiałach, link w opisie filmu. Pokażę tu zaledwie kilka przykładów zapytań, więcej zaprezentuję w kolejnym filmie. W ramach tego edytora zaznaczam poszczególne zapytania i uruchamiam je przyciskiem Run. Mogę też zaznaczyć zapytanie i wybierając, nie muszę zapytania zaznaczać, wystarczy, że ustawię się kursorem myszy gdzieś w obrębie, w tym przypadku tylko nazwy tabeli, Shift Enter, zapytanie wykonane. Jak widać w KQL Database już na pierwszy rzut oka widzimy pewne uproszczenia względem chociażby SQL-a. Chcąc odczytać pełną zawartość jakiejś tabeli, wystarczy podać jej nazwę i to tyle. Jeżeli chcemy ograniczyć wynik tego zapytania, w tym przypadku zapytanie zwróciło 172 rekordy, one w każdym przypadku mogą być, ta wartość będzie coraz większa, 194, bo strumień danych cały czas napływa, jest zapisywany do bazy KQL. Żeby ograniczyć ten wynik, dodajemy take 10. Take to alias polecenia limit, a więc możemy użyć take albo limit. W języku KQL poszczególne operatory i funkcje będą występować pod nazwą tabeli. Poszczególną operację będzie rozpoczynać właśnie ten znak pipe. Oczywiście wszystko mogło być zapisywane w jednej linii, ale o wiele bardziej czytelnie to wygląda właśnie w takiej postaci. Istotna jest tutaj kolejność, z jaką będziemy wpisywać kolejne poszczególne operatory. Zaraz do tego wrócę. W tym przykładzie nie określiłem, których 10 pierwszych wierszy ma być wyświetlonych. Nie określiłem kolejności. Wystarczy dodać by BikePoint ID, aby wskazać identyfikator kolumny, po której ma nastąpić najpierw posortowanie, a dopiero później wyświetlenie pierwszych 10. To jest kolejność rosnąca, rzecz jasna, malejąca, dodanie, podobnie jak w SQL-u, dests. Za pomocą project określamy, które kolumny wyświetlić. W tym przykładzie BikePoint ID, Street,
neighbor, number of bike, number of empty dogs, czyli pomijam kolumny z szerokością i długością geograficzną. I w tym przypadku również nie muszę zaznaczyć zapytania. Shift Enter, zapytanie zostało wykonane. Jak dokonywać agregacji? Za pomocą Summarize. Summarize Count zwróci nam pojedynczą wartość będącą liczbą rekordów. Ten przykład możemy skrócić, dodając samą funkcję Count. Aby najpierw pogrupować dane, a następnie wyświetlić wynik funkcji agregującej, po Summarize i funkcji agregującej dodajemy by i tutaj nazwa kolumny. W tym przypadku widzę więc poszczególne okolice i liczbę wierszy w tej tabeli. Możemy określić porządek sortowania, kolejność za pomocą sort by. Podaję w tym przypadku tą drugą funkcję z wynikiem funkcji agregującej. Zwróćmy uwagę, że sort porządkuje dane domyślnie malejąco, czyli inaczej niż domyślny porządek sortowania w SQL-u. Aby upewnić się, że ta kolejność będzie rosnąca, dodajemy po prostu ascending. I to wszystkie z tych pierwszych podstawowych zapytań w KQL. Zachęcam do obejrzenia kolejnego filmu. Będzie ich tam kilkukrotnie więcej. Pokażę m.in. filtrowanie danych i wspomnianą kolejność wpisywania operatorów, która w języku KQL jest niezwykle istotna. Dane strumieniowe zapisywane są już od jakiegoś czasu. Ten cały skrypt zapisany jest w query secie pod nazwą BicyclesDB. Zmienię tą nazwę na KQL Basics. Wrócę teraz do Event House, do zagregowanej informacji na podstawie Event House. Przechodzę do System Overview i widzimy tutaj rozmiar bazy danych, rozmiar cache'a w OneLake'u, ostatnio wykonywane zapytania DDL-owe w poszczególnych bazach. Wtedy, kiedy wyświetlę informacje dotyczące listy baz danych, zobaczymy tego typu wykresy dla każdej z nich. Jak widać, w BicyclesDB było wykonanych znacznie więcej zapytań. W ten sposób przeskoczyliśmy do listy baz danych i mamy zaznaczoną BicyclesDB. Możemy te informacje prezentowane na wykresie zagregować do poszczególnych godzin. W ten sposób widzimy, ile danych trafiło i cały czas trafia do bazy. Utwórzmy teraz raport w Power BI korzystający z danych strumieniowych. Przechodzę do obiektu QuerySet i do skryptu o nazwie KQL Basics. Zaznaczam jedno z zapytań, na przykład to ostatnie, które wpisaliśmy, i wybieram przycisk Power BI. To spowoduje wygenerowanie raportu, w którym dane źródłowe to wynik tego zapytania. Mogę dodać obie kolumny i zaprezentować w postaci niech będzie takiego wykresu, a następnie zapisać ten raport. W tym samym workspace co wcześniej kursor SQL. Możemy zamknąć to okno i otworzyć raport bezpośrednio. Jak widać, raport jest dostępny, może być przeze mnie również edytowany. W zależności od ustawień automatycznego odświeżania danych w tym raporcie, nie będziemy musieli odświeżać tego raportu ręcznie, żeby zobaczyć, tak jak w tym momencie, żeby zobaczyć zmieniające się dane. Wspominałem wcześniej, że dane strumieniowe są dostępne w Realtime Hubie w Fabriku. Możemy do niego przejść, wybierając, on nie zmieścił się w tym momencie na tej liście pionowej Realtime. I w tym miejscu odnajdziemy utworzone przeze mnie tabele w bazach KQL, a także listę wszystkich event stream. Możemy też połączyć się z nowymi źródłami danych.
Na koniec chciałbym pokazać jeszcze jeden element związany z danymi strumieniowymi, a mianowicie Real-Time Dashboard. To kolejne miejsce, które pozwala odnaleźć się w gąszczu danych strumieniowych w Fabriku. Ten nowy obiekt nazwę po prostu My Real-Time Data. W ramach pulpitu kontrolnego mamy dostępny jeden panel, jeden kafelek. Wystarczy kliknąć Add Tile, żeby wybrać bazę danych i kod generujący wyniki. Wybieram pierwszą bazę danych, Connect, a następnie wskazuję zapytanie, które ma generować wyniki na potrzeby tego kafelka. Ja wrócę do bazy BicyclesDB. I posłużę się, podobnie jak wcześniej, tym ostatnim zapytaniem KQL. Wracam do Real-Time Dashboard. Tutaj muszę przełączyć widok z tych dwóch trybów do trybu edycji. Jeszcze raz dodaj kafelek i wklejam odpowiednie zapytanie. Mogę je oczywiście przetestować, żeby sprawdzić wyniki, a następnie zastosować zmiany. W ramach dashboardu, który jak wcześniej wspomniałem może być podzielony na strony, tych stron może być tutaj wiele, wyniki mogą być prezentowane nie tylko w postaci tabelarycznej, ale także mogę wybrać chociażby rodzaj tabeli na tabelę kolumnową i wybieram przycisk Pin to Dashboard, aby tego typu element też pojawił się jako kolejny kafelek. Dodaję do aktualnego dashboardu nazwa kafelka. Możemy oczywiście sterować, w jaki sposób te informacje będą tutaj umieszczone. Ostatnim elementem, który chciałbym pokazać, jest refleks, czyli mechanizm, który będzie w zależności od spełnienia pewnych warunków powodował pewne akcje. Jak wspomniałem, może on być powiązany bezpośrednio z Event Streamem albo z bazą w Event House. Ja wybiorę ten pierwszy scenariusz. Przechodzę do strony domowej i wybieram z listy rekomendowanych obiektów ostatni, który nam został jeszcze nieużyty, czyli Activator. W ramach tej logiki chciałbym upewnić się, czy na którejś ze stacji rowerów nie brakuje rowerów do wypożyczenia, tak? Czy liczba wolnych rowerów jest 0. Jeśli tak, to ma być wysłane powiadomienie mailowe. Przechodzę więc do wskazania danych źródłowych. Te dane mają pochodzić z mojego obiektu EventStream. Nie czekając na wyświetlenie podglądu, przechodzę dalej i Connect. To spowoduje utworzenie w moim Event Streamie aktywatora jako kolejnego miejsca docelowego. Zaraz to pokażę. Możemy zamknąć kreator i przejść teraz do Event Streama, w którym pojawiło się kolejne miejsce docelowe. Tak? Aktywator o wygenerowanej nazwie, zostawmy to w tym momencie. Wracam teraz do edycji mojego aktywatora i definiuję nową regułę. Ta nowa reguła ma być oparta na wchodzące dane strumieniowe. Ten warunek to sprawdzenie, czy wartość numeryczna jest mniejsza niż 1. Czyli czy liczba dostępnych rowerów jest mniejsza niż 1. Ta liczba dostępnych rowerów zapisana jest w kolumnie Number of Bikes. Mniejsza niż 1. Dodaję taki warunek. Istnieje możliwość wprowadzenia kolejnych warunków, ale ja pominę tą część. Dalej wskazuję, że ma być wysłany e-mail. Tak jak wspomniałem wcześniej, mógłbym też wybrać opcję wiadomość na Microsoft Teams, czy też wywołanie elementów Fabriku jak pipeline. Temat wiadomości. Wygenerowany nagłówek pozostawię, a jeśli chodzi o zawartość, to możemy do treści wstawić pewne informacje, na przykład nazwę stacji. Mogę podejrzeć taką wiadomość.
a następnie zapisać i wystartować alert. W tym momencie, jeżeli tylko na danych źródłowych zostanie spełniony ten warunek, zostanie wysłany do mnie mail. I wrócę na chwilę do obrazka, od którego rozpocząłem. W ten sposób omówiłem wszystkie podstawowe elementy Real-Time Analytics w Fabriku. Poprzez Event Stream te dane strumieniowe są jak przez lejek przekazywane dalej, zazwyczaj do baz KQL, ale może to być także Lakehouse. Możemy odwołać się bezpośrednio do aktywatora, do Reflexa, chcąc wywołać jakąś akcję, jeśli dane spełniają jakieś warunki. W ramach Event Streamu możemy także dokonać pewnych agregacji, modyfikacji danych, transformacji. To jest ta część, którą pominąłem w tym przykładzie. Do baz danych, baz KQL, których możemy mieć jedną bądź wiele w ramach Event House, możemy przyporządkować zestawy skryptów. W ramach takiego zestawu skryptów możemy mieć kilka skryptów zawierających zapytania KQL używane chociażby w raportach Power BI, czy na potrzeby Real-Time Dashboard, pulpitu kontrolnego, w ramach którego możemy wyświetlać w postaci wizualnej najbardziej interesujące nas dane pochodzące z danych strumieniowych. W kolejnym filmie zaprezentuję szereg zapytań w języku Custo Query Language KQL, tak żeby przybliżyć jego składnię i ułatwić konstruowanie nowych zapytań. Do zobaczenia.